tyłu za mną stoi pomnik strzelców łotewskich. Oryginalnie został on postawiony w celu upamiętnienia pamięci czerwonych strzelców łotewskich, którzy walczyli ramię w ramię z bolszewikami. Jednak napis został zamieniony i teraz pomnik stoi ku chwale wszystkich strzelców łotewskich, których formacja została założona w 1915 roku. W 1920, gdy Łotwa już uzyskała całkowitą niepodległość, została ona wcielona w wojska łotewskie. Z tyłu, w czarnym budynku, znajduje się Muzeum Okupacji. Jest to obecnie pusty budynek, gdyż muzeum zostało chwilowo przeniesione na czas remontu na bulwar Rejnisa 7. W 1971 roku, gdy ten budynek powstał, był on postawiony na cześć właśnie strzelców łotewskich i na upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Lenina. Z tyłu, za mną, znajduje się obecna siedziba Politechniki Ryskiej. W 1918 roku została ona zamknięta, lecz w 1958 została ponownie otwarta. Słynnym polskim absolwentem tej właśnie uczelni jest Ignacy Mościcki, prezydent Polski w latach 1926-1939, a studentem tej uczelni był Władysław Anders, ale nie skończył. Słynnymi absolwentami byli także bohaterowie książki Władysława Reymonta Ziemia obiecana, a także pod tym samym tytułem filmu Andrzeja Wajdy. Trzej główni bohaterowie byli właśnie absolwentami tej uczelni. Za mną znajduje się Bractwo Czarnogłowych. Jest to budynek, który został postawiony w 1334 roku jako siedziba kupców, kawalerów tutejszej gildii. Jeśli wzięliby ślub i mieliby żony, to by się przenieśli do tych wielkich gildii, które widzieliście wcześniej. Budynek został zburzony niestety w czasie II wojny światowej, ale został odbudowany w 1999 roku na podstawie planów, jak i zdjęć. Obecnie w Bractwie Czarnogłowych mieści się galeria, ale nie handlowa, a także znajduje się Muzeum Informacji Turystycznej, gdzie można sobie kupić pamiątki takie małe związane z Rygą, dostać darmowe ulotki, mapki, a także kupić znaczki pocztowe, żeby wysłać pocztówki. Można jeszcze informacje Można jeszcze informacje dostać na temat darmowych wycieczek, o których powiem później. Przy wejściu do Bractwa Czarnogłowych widać dwie płaskorzeźby. Po lewej widać Matkę Boską z dzieciątkiem, a po prawej widać czarnoskórego mężczyznę, czyli świętego Maurycego, który bardzo często na ikonografiach jest przedstawiany właśnie w ten sposób, ponieważ miał korzenie afrykańskie. Tutaj widzimy pomnik Orlanda. Pierwsza jego wersja powstała w XV wieku. Obecnie jest to replika repliki. Podczas II wojny światowej, kiedy to zburzono Bractwo Czarnogłowych, pomnik Orlanda jakimś cudem przetrwał. Z tyłu za mną znajduje się katedra Świętego Piotra. Jest to najwyższy kościół na Łotwie i najwyższy budynek na Łotwie. Ma 123 metry wysokości. Ciekawe, czy będzie go widać w ogóle tam, bo jest naprawdę bardzo wysoki i ciężko go złapać z tego miejsca. Спасибо. Не поедете? A nie, спасибо. Пешком ходите гуляете? A, спасибо. Экскурсию хотите? Нет. Стоит 2 евро человека, можно час иметь. Спасибо. Pan się zareklamował od razu. Z tyłu za mną znajduje się pomnik muzykantów z Bremy. Został on postawiony w 1990 roku. Jest to dar miasta Brema dla Rygi. Jest to przedstawienie historii baśni braci Grimm. Z tyłu za mną znajdują się hangary. Kiedyś przetrzymywano w nich cepeliny.
zachodniej Łotwie. Dziś jest to jeden z największych targów świata. 15 000 m2 powierzchni. Każdy hangar ma po 3000 m2 powierzchni. Znajdują się tutaj produkty spożywcze, ale nie tylko. Można też kupić pamiątki, ale także można kupić kwas, można kupić w sumie co tylko się zamarzy. Dookoła tych hal targowych znajdują się również targowiska z ubraniami z takimi markami jak Louis Vuitton, czy z perfumami Hugo Bossa za 5. Witamy w stolicy. Za mną Pałac Kultury i Nauki. Jesteśmy w Rydze. Jest to Łotewska Akademia Nauk. Powstała w 1957 roku. Na 17 piętrze tego oto budynku znajduje się taras widokowy. Płatne jest 5 euro od osoby, więc tak średnio się opłaca, ale jest całkiem ładny widok na tę część Rygi, z której nie widać w następnym naszym punkcie widokowym. Tego typu budynki nie stoją tylko w Rydze i w Warszawie. Stoją także w Moskwie, tak zwane 7 sióstr, a także w Pradze, gdzie znajduje się tam budynek i znajduje się w nim hotel. Za mną znajduje się cerkiew prawosławna, drewniana, z 1818 roku. Oto pomnik Krystiana Barona. Jest to łotewski bohater narodowy. Zebrał około 218 000 dain, czyli łotewskich piosenek ludowych. Pomnik został postawiony w 150. rocznicę jego urodzin. Za mną znajduje się hotel Radisson Blu. W sumie nic ciekawego, hotel jak hotel, tam 3 czy 4 gwiazdki, ale jednak ma coś w sobie. Na 26 piętrze znajduje się bar, z którego rozciąga się przepiękny widok na Stare Miasto, na drugą stronę Dźwiny i na inne obiekty, które widać z wysoka. Poprzedniego dnia złapał nas już mrok, bo zaszliśmy jeszcze tam do baru, tam na górę i jakoś tak zrobiło się ciemno. Za mną znajduje się teraz cerkiew Narodzin Chrystusa Zbawiciela. Została zbudowana w 1884 roku w stylu neobizantyjskim. Pomnik Janisa Reinisa, dramaturga, poety i polityka łotewskiego. Pomnik został postawiony w 1965 roku. Może to nie jest ważne, to co powiedziałem, bo ważne jest to, że stąd odbywa się każdego dnia o 12:00 wycieczka po secesyjnej Rydze. Za darmo. Bądź co łaska, co tam się wrzuci do torebki przewodnika. Warto pójść na taką wycieczkę, ponieważ jest ona bardzo interesująca i jak było minus 18 na dworze, to było tylko 5 osób, więc dosyć kameralnie. A oto Akademia Sztuk Pięknych. Wybudowana na początku XX wieku, jest obecnie siedzibą Akademii Sztuk Pięknych. Co ciekawe, za studia na Łotwie trzeba płacić, lecz studenci tej uczelni nie płacą za studia. Jest ona darmowa, no bo co? Łotysze potrzebują wielu artystów. Przychodźcie tutaj. Za mną znajduje się Muzeum Narodowe Łotwy. Wybudowany budynek w 1905 roku i w stylu eklektycznym.
Ceny za wejście na wszystkie wystawy w tym muzeum są całkiem przyzwoite, 6 euro. W tym miejscu chciałbym zakończyć naszą wycieczkę. Była to bardzo ładna wycieczka. W tym miejscu chciałbym zakończyć naszą wycieczkę. Czy Ryga jest warta odwiedzenia? Na pewno tak. Jest tu co zobaczyć, jest też co zjeść. Jak jest ciepło, to na pewno jest dużo ładniej. Kwiaty kwitną, drzewa kwitną. Śnieg też jest całkiem miły. Maksymalny mróz, podczas gdy tutaj byliśmy, to było około minus 27 stopni. A odczuwalna nie mam pojęcia. Kwiatki, Do widzenia. robaczki. Do widzenia.